Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Zbudowanie całkowicie nowej ulicy w centrum, ponieważ dawno temu jeden z mieszkańców zaproponował taką ulicę, a mianowicie dzielnicę Czerwonych Latarni. Teoretycznie to mógłbym po prostu zrobić ulicę z normalnymi domami i zrobić czerwone latarnie. Czemu by nie? Ale z racji tego, że wróciłem co dopiero z tego piekła i mam sporo materiałów, które są czerwone po prostu, to pomyślałem, czemu by nie. Co prawda nie będzie to taki różnorodny styl, tak jak tutaj w centrum, czyli tam jakieś różne dachy, jakieś różne kolory ścian i tak dalej, no bo w końcu to ma być ulica Czerwonych Latarni, ale chciałbym też właśnie, żeby domy były przynajmniej w 40% czerwone, no bo same latarnie po prostu nie będą jakoś dużo wnosiły, więc pomyślałem o takich małych kamieniczkach, nie takich wielkich jak te tutaj, domy wszystkie, tylko takich powiedzmy na wysokość może podobne, ale takie krótsze, czyli nie takie długie, podłużne, tylko takie bardziej kwadratowe, coś w tym stylu. Takie mniejsze. Ale to oczywiście wyjdzie wszystko w praniu, no bo różne będą z tego rodzaje domów. Nie każdy taki sam obok siebie i tam 5x5 i nic więcej, ale też inne. Więc coś w tym stylu. Trochę inaczej też wybudowane, no bo na dole tak widziałem sobie ten łupkowy bruk, w sensie cegły z łupkowego bruku. Na górze jako obramówkę to te czerwone drewno z bagien gdzieś tam, które kiedyś gdzieś tam znalazłem. Ściany tak sobie wyobrażam z tego nowego drewna, z tego piekła, tam tego czerwonego takiego. I jeszcze go nie rozpakowywałem, że tak to ujmę i nie wiem jak wygląda w środku te drewno, ale może będzie ok. Zastanawia mnie tylko ten kontrast, czy nie będzie zbyt czerwono, w sensie czy cała góra nie powinna mieć trochę innych kolorów niż tylko czerwony. Ciekawym pomysłem też wydaje się styl, w którym po prostu robię coś takiego jak te domy, ale dodatki świerkowe, które wszędzie zawsze były, zamieniam na te czerwone, na morzynowe drewno. Jest to jakiś pomysł? Tak czy siak na dole chcę zrezygnować z pni, przynajmniej na tym etapie mojego pomysłu, jeszcze nie wiem jak to się rozwinie. No i latarnie oczywiście też będą czerwone, po prostu podmienię materiały. Także jest na to jakiś zamysł i ten pomysł faktycznie był bardzo dawno temu, ale teraz ładnie się to połączy z tym, że mam nowe materiały, że mam potrzebę wybudowania trochę innych domów w centrum i ogólnie po prostu fajnie zbiegnie się to w czasie. Wiem jeszcze, że jest pomysł zbudowania dzielnicy świerkowej, czyli coś tak jak robiłem styl dzielnicy kwitnącej wiśni, tak też i styl świerkowy, który mam w planach po centrum zrobić i tam zostawiłem sobie specjalnie taką dużą przestrzeń między tym przedmieściem a dzielnicą kwitnącej wiśni, żeby tam ewentualnie coś z taką dzielnicą kombinować. Ale to tak jak mówię dopiero po centrum. No i jeszcze pozostaje kwestia dwóch budynków, które mam na liście, czyli kościół, który no najprawdopodobniej powstanie gdzieś w centrum tutaj, albo może tak właśnie centrum przychodzące w jakieś przedmieście, choć nie jestem pewien, czy jak tam wybuduję, bo ono będzie tutaj, ta ulica Czerwonych Latarni, to czy ten kościół tutaj powinien gdzieś obok stać? Nie wiem, ale zobaczę ile przede wszystkim ta ulica mi zajmie miejsca tutaj, no bo tutaj raczej nie będzie, tu będzie coś innego, jeszcze nie wiem co, na coś może wpadnę. No i jeszcze przede wszystkim pozostaje wybudowanie latarni, no i portu, także jest co robić, ale na wszystko przyjdzie pora i wszystko oczywiście musi być po kolei. Także ja zabieram się za zrobienie miejsca sobie, bo muszę ten sad gdzieś przesadzić i zobaczę, jak się rozrysuje cały plan. Co ja tutaj wymyśliłem, to nie mam zielonego pojęcia i naprawdę trochę boję się o ten projekt, ale zaczynając od samego początku, postanowiłem zrobić to na takim podwyższeniu o jeden blok w górę, bo uznałem, że nie tylko domy powinny mieć tekstury, ale trochę też i powierzchnia. Nie wszystko powinno być na takim całkowicie płaskim terenie. Powinno to mieć trochę rozmaitości, dlatego też postanowiłem zrobić tak, a nie inaczej. No i zaczynając od wejścia na tą ulicę, czyli tu będzie jakieś takie wejście właśnie. Na razie ta ścieżka to jest tylko prowizoryczna, żebym wiedział mniej więcej, gdzie ją poprowadzić, no i też, żeby wyliczyć sobie, gdzie te domy powinny stać. Zaczynając od takiego pierwszego, no to tak jak mówiłem na początku, będą to takie małe kamieniczki, które gdzieś tam po prostu będą miały jedno okno tutaj, no i drzwi wejściowe, bo czemu nie? Ale będą też szły w górę oczywiście, bo będą piętrowe. No i to jest taka pierwsza malutka kamieniczka. Tu planuję zrobić coś podobnego jak zrobiłem tutaj, czyli
czyli te takie przejście. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale chyba dobrze to wyliczyłem. Zobaczę jak to wyjdzie w praniu oczywiście. Tu będzie nieco taki szerszy dom, czyli będą drzwi po środku i tu podwójne okna. Idąc dalej, kolejna malutka kamieniczka. Tu postanowiłem zrobić taki narożny zakątek, ale żeby było ciekawiej, no to tu będzie też właśnie taka nieco większa kamieniczka, tu będzie taka podłużna kamieniczka, a tu planuję zrobić wieżę. Czyli chodzi mi o to, że będzie po prostu dom i pomiędzy nimi będzie wieża, która będzie wystawała ponad dach. Tak mi się to jakoś uwidziało, więc powinno to mieć ręce i nogi. No zależało mi też na tym, żeby ta wieża była mniejsza od tych domów, żeby było takie fajne przejście między domami a tą wieżą. Tu gdzieś będzie szła ścieżka do dalszej części miasta. Nie wiem, co tu jeszcze powstanie. Jest tu sporo przestrzeni, więc może tutaj ten kościół, chociaż nie wiem, jak to będzie się spinało, no bo tam ma być ten port. No i właśnie tak przy tej ulicy kościół, no ja też nie wiem, jaki jeszcze kościół chcę zrobić. Bardzo możliwe, że zajmie mi ją bardzo, bardzo dużo terenu. Ale mniejsza o to, idąc dalej, druga strona ulicy, no to będzie też taka mniejsza kamieniczka. Tu taka trochę coś na styl tej, ale będzie miała po jednym oknie z tej i z tej strony. Czyli tak, żeby była po prostu różnorodność. Tu będzie przejście po prostu z tej ulicy. No i tutaj będzie taki domek na styl w sumie tego. Też taka mniejsza kamieniczka, ale z taką przestrzenią, taką wnęką tutaj po prostu, taką zadaszoną. I ten dom będzie na górze właśnie taki większy. Coś tak jak mówiłem na ten styl tego tutaj. A tutaj, żeby trochę odbić tamten narożnik z wieżą, będzie dom taki właśnie narożny, który nie będzie miał jakoś dużo przestrzeni w środku, tak jak zresztą cała reszta tych domków, ale będzie właśnie takim czymś innym. Starałem się ogólnie zrobić każdy dom trochę inaczej, nie żeby tak każda kamieniczka była taką malutką po prostu obok siebie w rzędzie, no bo to żadna sztuka i po prostu mógłbym zrobić jedną długą ulicę i postawić domy po jednej i po drugiej stronie, a tak to wyjdzie taka fajna przestrzeń, no i trochę też sobie wyliczyłem mniej więcej przestrzeń na te latarnie, no bo one tutaj też będą robiły dużą robotę. Więc trochę bardziej to przemyślałem niż zwykle, no bo z reguły jest tak, że stawiam dom i potem się zastanawiam, gdzie wcisnąć latarnię albo jakieś inne ozdoby. A tutaj trochę jednak jest to z głową zrobione i jeszcze nie wiem, co zrobię z tym środkiem tutaj. Może bym zrobił jakąś taką mini fontannę, coś w tym stylu? Czemu nie? W sumie w centrum nie mam żadnej fontanny, jest tylko drzewo wielkie, a ostatnią fontannę, jaką zrobiłem, była w dzielnicy kwitnącej wiśni, więc w sumie czemu nie? Przydałoby się coś takiego. Nie wiem jeszcze, jak ten teren tutaj na końcu będzie wyglądał, bo chyba planuję takie zejście z powrotem na tą kratkę w dół, no ale to wszystko wyjdzie w momencie, w którym będę dalej rozbudowywał wioskę, no i dalej tutaj kombinował z kolejnymi ulicami. No raczej na tym tutaj dzielnica centralna się nie skończy, no bo jeszcze biblioteka mi tu wystaje, więc raczej dziwnie to będzie wyglądało, jak będzie po prostu centrum kończyło się tutaj, tu zacznie się jakieś przedmieście, a będzie mi na to przedmieście biblioteka wystawała w kawałku, także raczej dalej tu będzie centrum, może tutaj ten kościół, nie wiem, cały czas ten kościół nie daje mi spokoju, ale najpierw skupiając się na tym, no mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie ciekawie, powiem szczerze, jest to taka większa przestrzeń niż z reguły robiłem w centrum, no bo gdzieś tam starałem się to ścisnąć wszystko w sobie, no i z reguły takie zakątki wychodziły mi gdzieś za domami, na jakiejś wolnej przestrzeni, a tutaj taki zakątek będzie po prostu na środku. No i mam nadzieję, że materiały, które dobrałem, będą naprawdę dobrze do siebie pasowały i wyglądały, bo od tego będzie tak naprawdę zależało, czy w ogóle ta ulica będzie miała ręce i nogi. Także pora zrobić pierwsze stelaże, no i przekonać się, czy będzie to jakoś w ogóle wyglądało. To coraz bardziej przypomina ośrodek dla ludzi objętych problemami z adaptacją w społeczeństwie niż jakąkolwiek ulicę. I nawet ja mam trochę problem z zaufaniem w proces tego wszystkiego, ale powiedzmy, że zaufam i jak to udekoruję, to będzie to jakoś wyglądało, prawda? W sensie będzie miało to ręce i nogi. I tak, tym razem prawie każda ściana ma okna. Wiem, nie jesteśmy w szklarni, tylko w domu, ale okna tutaj też będą stanowić pewien element charakterystyczny, bo okna będą czerwone, tak samo jak latarnie. No i oczywiście góra tych domów. Także bardzo chciałem, żeby tego było dużo, żeby było właśnie takie prześwietlone tym czerwonym kolorem, no bo w końcu to ulica czerwonych latarni. Chociaż jak teraz tak sobie to mówię w głowie, to w sumie to tylko latarnie powinny być czerwone, ale jakby tylko latarnie były czerwone, to byłoby tak nudno, co nie? W sensie to by aż tak się nie odznaczało, więc zaufam procesowi i zobaczę, co z tego wyjdzie.
Obrzydliwie to wygląda, ale obiecuję, to będzie piękne. Chyba. Mam taką przynajmniej nadzieję. Nabiera to sensu i nie było wcale tak trudno z tymi dachami. Spodziewałem się większych trudności, choć nie powiem, trochę ciasno tutaj wyszło. No i gdzieniegdzie powstały takie dziwne łączenia, albo na przykład tutaj jest też strasznie wąsko i blisko, jeżeli chodzi o jeden dach i o drugi, ale może nada to takiego ciekawego klimatu, że jest to tutaj taki zamknięty plac, coś w tym stylu, taki zakątek właśnie osiedlowy. Jeszcze tylko muszę jakoś tą wieżę tutaj zrobić i dach na tej wieży. Zastanawiam się jaki, ale chyba poszedłbym albo w taki jak jest na bibliotece, albo taki szpiczasty, żeby trochę bardziej do dachów pasował. Coś w tym stylu. No tak czy siak pora zabrać się za wypełnianie ścian i dachów. Dziwnie to wszystko wyszło, jakoś tak mrocznie i ciasno, ale to z czego jestem zadowolony to dachy. No może poza tym dachem od tej wieży, ale co do tej wieży to jeszcze tam będzie sporo zmian, ale tutaj to ogólnie no taka ciasna wspólnota bym to ujął. Nie jestem przekonany, czy ten kolor akurat tutaj mi pasuje, jeżeli chodzi o te drewno fioletowe, ale uznałem, że jak już je mam, to do czego się wykorzystam. Myślałem jeszcze nad jakimś ciemnym drewnem, ale uznałem, że to już będzie chyba za bardzo mroczno, w sensie tu będzie za ciemno, bo te cegły są ciemne, góra byłaby ciemna, dach ciemny i tylko obramówka czerwona, niby spoko, ale nie, ale to źle by wyglądało. Myślałem jeszcze nad innymi kolorami, na przykład brzozowym albo tym bladym dębem, ale też mi coś nie pasowało, nie jestem w stanie określić co dokładnie, więc po prostu postawiłem na to drewno. Jeszcze pewnie będę musiał sporo zmian tutaj wdrożyć, no bo tu na przykład niezbyt to jakoś dobrze wygląda, czy na przykład tutaj, ale jakoś tak właśnie powychodziły te krzywe domki z tymi tutaj przesuniętymi ścianami, no i tak powstał tam problem, żeby jakoś połączyć te dachy, w sensie tutaj na środku. Bo co do łączenia dachów, to właśnie tak jak wspominałem, o dziwo wyszło naprawdę super. Ani żadnego problemu nie napotkałem, ani jakichś nierówności, wszystko ładnie się tutaj połączyło. I chyba właśnie w ogóle rozkminiłem, jak łączyć te dachy tak dobrze, żeby to dobrze wyglądało, nie tak jak tam przy tamtych domach, tak jakoś dziwnie, chociaż tam to też miało swój urok, nie powiem, więc i tutaj się czegoś nowego nauczyłem, ale tak czy siak pora zająć się teksturą tych domów, no i przede wszystkim je udekorować i zobaczyć, czy finalny efekt będzie miał w ogóle jakikolwiek sens. Tak, zatrzymałem się na chwilę przed dekoracją taką finalną z zewnątrz i zacząłem się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie przesadziłem z tym czerwonym. Jakoś to tak dziwnie wyszło, ale z każdym etapem, jak na to wszystko patrzę, wygląda to ciekawiej. I jak na początku nie byłem przekonany co do tej koncepcji, tak z każdym krokiem dodawania poszczególnych elementów zaczęło to naprawdę nabierać jakiegoś takiego kształtu fajnego. Chociaż no tak jak mówię, nie wiem czy nie przesadziłem z tym czerwonym, ale w sumie no ma być to ulica czerwonych latarni. No i tak jak na początku wspominałem, same czerwone latarnie mało by oddawały tą koncepcję tej ulicy, więc myślę, że naprawdę ciekawie to wyszło. No czegoś takiego jeszcze nie robiłem i powiem szczerze, że zaczyna mi się to podobać. Przede wszystkim ten koncept, że tutaj nic nie jest takie idealne, jest takie trochę chaotyczne. Coś, co na początku kłuło mnie w oczy strasznie, no bo ja uwielbiam symetrię, uwielbiam doskonałość i ciężko mi było się z tym pogodzić, ale odkryłem w tej niedoskonałości perfekcję. Te daszki, które nie są aż tak równe z tym, co jest na górze, nie jest to takie wszystko idealne, te takie kontrastowe kolory, jakieś takie krzywe dachy, tutaj jakieś takie połączone te pnie w dziwny sposób. Ma to swój po prostu charakter, nie powiem. I jest to na pewno taką fajną odskocznią od wszystkiego, co robiłem do tej pory, takich idealnych domów, równych, żeby wszystko ładnie się zgadzało i tak dalej. Ale pozostał ostatni etap, czyli udekorowanie tego z zewnątrz, dodanie wszelkiego rodzaju szczegółów i przede wszystkim przekonanie się, czy takie normalne dekoracje, które robiłem do tej pory, będą pasowały do tej ulicy.
Budowa zakończona i jest to naprawdę dziwna ulica, powiem szczerze. Miałem co do niej bardzo mieszane uczucia. Co chwilę zmieniałem zdanie, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, czy jest dziwna, czy jest fajna, ale finalnie wyszło coś naprawdę ciekawego i ładnego przede wszystkim. Jeżeli mam być szczery, to spodziewałem się, że nie podołam i zawalę na całej linii i wyjdzie z tego jakiś niesmaczny potworek, ale jestem z siebie zadowolony. W jakimś stopniu, oczywiście. Nie jest to na pewno mój ulubiony materiał do budowania, jeżeli chodzi o te czerwone drewno i te drewno z piekła, no ale starałem się stanąć na wysokości tego zadania, no i stworzyłem taką oto ulicę, ale zaczynając w sumie od początku tej całej ulicy, a raczej to już jest ten etap, gdzie będzie trzeba zaczynać od początku w ogóle wejścia do tej ulicy, no bo jeżeli ta wioska będzie się tak dalej rozrastała, no to będzie można się po prostu zgubić, gdzie to stoi. Także zaczynając jednak od głównej ulicy w centrum, no to zaraz za tawerną jest poprowadzona ścieżka. Tu oczywiście wszystko też udekorowane. Tu jeszcze zwykłe latarnie, ale tutaj bym powiedział jest takie główne w sumie wejście do tej ulicy. Domy mają mnóstwo czerwonych dodatków. Balkony, pnie, jakieś takie latarnie właśnie na ścianach z tych światłogrzybów, także trochę grzybem porośnięte, ale spokojnie, nie jest chyba szkodliwy, albo ja już nawet nie wiem, że się zatrułem. Jakieś takie dodatki właśnie na ścianach, kwieciste, żeby trochę ten czerwony jednak aż tak nie dominował wszędzie i żeby było jednak trochę tego zielonego, jakiegoś innego koloru właśnie. Zresztą te kwiatki na tych liściach akurat fajnie pasują do tych ścian, także spoko wyszło. No i wchodząc, no jest ciasno, nie powiem. Jest ciasno, ale jest też, tak bym powiedział, przytulnie. Taka wspólnota właśnie. Tutaj pierwsze te takie przejście gdzieś, gdzie nie wiem co będzie, tutaj w tym miejscu, ale droga już gotowa w razie czego. Tutaj ten pierwszy dom, który miał być tym narożnym domem, nie tym z wieżą, tylko ten taki zwykły, żeby właśnie odbić tamten narożnik. No i oczywiście pełno dodatków, czy to kwiecistych, czy nie. Wejście do domu, oczywiście coś tam w środku udekorowane. A on jest chyba największym w ogóle domem z tych wszystkich tutaj. Tutaj obok zaraz stoi drugi domek, który jest taki już mniejszy i nie powiem, w środku też nie ma dużo miejsca, jest ciasno, ale jest też oczywiście drabinka na górę, no bo na górze jest tutaj jeszcze pomieszczenie, czyli on jest taki wysunięty w tę stronę, a tutaj po prostu zabrałem mu przestrzeń na tą wnękę. Czyli tak jak zapowiadałem, jak tamten pierwszy przy tawernie, przy przepływie dom. Oczywiście te domy też mają strych na samej górze, jak każdy w sumie inny, to wychodzi w sumie przez ten dach, że on jest taki właśnie kopułowaty, coś w tym stylu. A, no i zapomniałbym o tym domu, bo ciągle o nim zapominam, nie powiem, zrobiłem takie wejście, że jak miałbym tu mieszkać, to pewnie bym nie wiedział jak wrócić do domu, ale tutaj zrobiłem takie schodki, drzwi do góry, no i oczywiście dom. Także jest to koncepcja podobna do tej tutaj, czyli z tym takim przejściem na dole, tylko trochę w innym stylu, inne trochę wejście, no bo tam wejście było zaraz obok i to podwójne między ścianami, a drzwi były na górze w ogóle i tam był taki przedsionek. Tu zrobiłem trochę inaczej. Czy nazwałbym to udoskonaleniem tamtego pomysłu? No nie wiem, bo na górze wyszła dziwna przestrzeń, jeżeli chodzi o taką przestrzeń mieszkalną, ale sam koncept drzwi tutaj jednak na dole, a nie gdzieś tam na górze, no wydaje się lepszy, bo nie tracę przestrzeni mieszkalnej właśnie. Tu kolejny dom i on był taki szerszy, z tymi takimi większymi oknami, bo chciałem, żeby niektóre domy miały trochę większe okna, właśnie takie podwójne, żeby te czerwone szkło było bardziej widoczne. Tutaj na początku miałem w planach zrobić jakąś mini fontannę, ale nie wyszło. Nie wyszło dlatego, bo jednak było tutaj mniej miejsca niż się spodziewałem, także postawiłem drzewka, po prostu, żeby właśnie też trochę nadać temu miejscu zieleni, żeby nie było tak właśnie aż czerwono. W tę stronę oczywiście przejście do przepływu, czyli do tego tunelu takiego pod tym domem. Jakieś ławeczki, jakieś dzbanki, coś w tym stylu. Tu kolejny taki mały domek obok i powiem szczerze, że przez te czerwone drzwi to łatwo się pogubić, gdzie są w ogóle domy. Bo dekorując niektóre domy w środku i dorabiając niektóre elementy, czasami pomijałem jakiś dom. Bo szedłem i nie zauważałem po prostu drzwi. W pewnym momencie uznałem, że dodam takie czerwone daszki, żeby było to jednak trochę bardziej widoczne
widoczne, gdzie jest wejście, ale powiem szczerze, dużo to nie dało. I tak czasem gubię jakiś dom. Ale tak zaczynając w sumie od początku z tymi domami, no to licząc je jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, czwarty, piąty, tu jest ten szósty, tu jest też taki nieco szerszy siódmy dom, ale jednak trochę węższy niż ten. Czyli też z tą koncepcją, że tu jest okno i tu jest okno. No i w środku ma trochę więcej miejsca jednak. Idąc dalej, tu jest ósmy dom, który no jest tym takim właśnie mniejszym, takim kwadratowym bardziej, bym tak to ujął. I tutaj dziewiąty i dziesiąty dom. Czyli w sumie łącznie wyszło 10 domów. Nie planowałem tyle, planowałem mniej, ale jakoś tak to się poskładało. Więc w sumie fajnie wyszło. O, no i korzystając z chwili, no to w nocy fajnie to też wygląda. W ogóle te grzyby fajnie tutaj się wpasowały. Nie chciałem robić latarynek wszędzie, bo to takie trochę agresywne mi się wydawało i za dużo by tych latarynek było, a chciałem je zarezerwować właśnie dla latarni. Zastanawiałem się nad kilkoma konceptami. Czy zrobić całą czerwoną latarnię, jak nazwa ulicy na to wskazuje, czy zrobić jednak elementy czerwone, czy zrobić ich więcej, czy mniej. Finalnie postawiłem trochę na taki stonowany jednak udział czerwonego koloru. No i oczywiście te latarnie są w stylu tych, które są w centrum, no żeby to aż tak nie odstawało, no bo nadal jesteśmy w centrum. Tak czy siak użyłem do tego łupkowego bruku i tego namorzynowego drewna zamiast po prostu kamiennych cegieł i świerkowego drewna i naprawdę fajnie wyszło. Jeszcze myślałem nad tym, żeby dodać tutaj taką z tyłu powiewającą tą flagę, taką czerwoną, ale jakoś mi to nie pasowało. Dziwnie to wyglądało i wszędzie się gdzieś plątało albo jakoś utykało. Także skończyłem na takiej koncepcji. Z tych ostatnich domów, czyli z tego 9 i 10 jest przejście do tej wieży. Tam jest drabina, myślałem nad schodami, ale nie mogłem ich tam zmieścić, a nie chciałem, żeby ta wieża była jakaś wielka, jakaś szeroka, jakaś gruba. Chciałem jednak trochę chudszej wieży, no i ta wieża prezentuje się w ten oto sposób. I miałem trochę z nią problemów. Jak ją na początku postawiłem, to była po prostu wielkim kwadratowym klocem łupkowych cegieł. Nie podobało mi się to. Nie jestem fanem takich zwykłych, prostych wież. Bardziej jednak jestem fanem takich, jak jest tam w bibliotece. Ale żadna inna mi tutaj nie pasowała. Żeby ją jakoś zaokrąglić i żeby w środku było jakoś wystarczająco dużo miejsca, musiałbym ją zrobić większą. Gdybym przy tej szerokości ścian chciał to zaokrąglić, w środku byłaby jedna kratka w ogóle miejsca, co psuło mi koncepcję też samego szczytu. Później dodałem dekorację okien, czyli daszki, znowu ten światłogrzyb, no i jakieś tam parapety i jakieś takie klapy. Wyglądało ok, ale nadal mi czegoś brakowało. I potem pomyślałem, a co gdyby trochę tą ścianę zepsuć? Pomyślałem o tym, robiąc teksturę wszystkich domów na dole i też tej wieży. I tak wpadłem na pomysł, że użycie brukowego murku w ścianach tej wieży będzie super pomysłem, bo łupkowy bruk jest ciemny, a zwykły bruk jest jasny. No i fajnie to oddaje ten kontrast kolorów i przede wszystkim daje to taki efekt, jakby ta wieża nie była do końca skończona, albo inaczej, gdyby ona była trochę zepsuta, czyli powiedzmy tynk się posypał, czy coś w tym stylu. I w końcu jak to dodałem, poczułem się spełniony. Mówię, okej, to jest ta wieża, którą chciałem tutaj mieć. I naprawdę jestem z niej zadowolony, bo bałem się ją zrobić, tym bardziej, że z reguły nie mam pomysłów na jakieś takie zwykłe, kwadratowe, podłużne wieże, ale naprawdę fajnie wyszło. I to, co tam na górze umieściłem, to jest dzwon. No bo tak pomyślałem, ja żadnego dzwona, żadnej takiej wieży, powiedzmy strażniczej, takiej alarmującej, nie mam. No i tam sobie właśnie wisi ten dzwon. No i poprawiłem też dach. On jest teraz taki wyższy, wcześniej był taki bardziej stromy, teraz jest bardziej taki podobny do tego dachu z biblioteki, no ale było mało miejsca, więc musiałem to jakoś tam pomieścić. Tak czy siak, naprawdę ta ulica wyszła super i ona w ogóle tutaj się fajnie tak prezentuje, co prawda trochę mrocznie i trochę tak niepokojąco, ale myślę, że oddałem jednak zamysł ulicy Czerwonych Latarni. Pozostawiam to przede wszystkim do oceny mieszkańcom, czy to się udało, czy to się nie udało, czy wygląda to źle, czy wygląda to dobrze. Mi na tym etapie się to podoba, no i pora oczywiście te
te domy ponumerować. No bo tego zabraknąć nie może, no bo skąd będę później wiedział, ile ja tych domów wybudowałem. Ale z racji tego, że jest tu 10 domów, no to będzie liczba prosta, czyli 60. Ale zaczynając od samego początku. Będzie to 51 dom. No i tak w ogóle zawsze mam problem, jak buduję masowo domy, żeby zrobić jakąś odpowiednią kolejność. No bo teraz jak mam wybrać? Czy ten będzie kolejny, czy ten będzie kolejny? Ale wydaje mi się, że ten, bo ten stoi jednak bliżej tamtej drogi. Więc będzie to 52 dom, potem będzie ten jako 53 dom. Tu w sumie można zrobić 54 dom. Ten akurat, idealnie w sumie, bo to idzie wtedy w taki sposób zygzakowaty. Ale ten, gdzie ja mam oznaczyć, to nie mam zielonego pojęcia. Nie zostawiłem sobie tu żadnej przestrzeni, no. Nie no, poważnie, mam problem. Jak do tego doszło? Ja zawsze mam jakiś kawałek kamienia, kawałek ściany, żeby powiesić tą zawieszkę, a teraz nie mam? Dobra, znalazłem tymczasowe rozwiązanie, później pomyślę, co z tym zrobić, ale na razie powieszę to po prostu tutaj, więc jest to 55 dom, zaraz obok 56 i ja pamiętam, że chyba kiedyś mówiłem, że muszę zacząć budować tak, żeby pamiętać o miejscu na te zawieszki. I teraz w sumie wychodzi tak, że nie dość, że o tym nie pamiętałem i tych miejsc nie porobiłem, to jeszcze sobie możliwości zmniejszyłem. Jak do tego doszło, to ja nie wiem, ale okej, zawsze jest jakieś wyjście. No i tutaj mamy 57 dom, o ile nie pomyliłem się w liczeniu. 58 będzie kończył tą stronę ulicy, no i zostały te dwa ostatnie, czyli 59 i 60, który zawieszę tu. Czy to ma sens? Nie wiem, później będę się zastanawiał, gdzie te zawieszki ewentualnie przenieść. Także wpisując to do ewidencji, jest 60 domów na 875 mieszkańców. Wydawało mi się, że przyspieszyłem te tempo i zacząłem budować po prostu partiami po 10 domów, ale mieszkańców coraz więcej przybywa i jak tak dalej pójdzie, to zaraz będzie 1000 tych mieszkańców, a ja nawet nie wiem, czy ja tyle domów tu zmieszczę na tej wyspie. Będę musiał zająć inne tereny. Tak czy siak pora na odpoczynek i zastanowić się, gdzie ja mam postawić kościół.